Płacą nam od minuty, więc im ten film jest dłuższy, tym, no, podwójna woda, stać się. Brąk, hop, siup, zmiana Q&A. Witamy Was ponownie z Warszawy, z Toyoty na Konstruktorskiej 5. Witają się z Wami jak zawsze w szampańskich nastrojach Maciej Kilim I Robert Mularczyk. Witajcie. Dzisiaj tylko jedna uwaga, nowe otwarcie, nowa zielenina. Poprzednia nam troszkę zeszła, bo nam się zeschła, ale tu mamy nową od koleżanek z HR-u dostarczoną. Teraz ona będzie nam towarzyszyć w kolejnych seriach Q&A'ów. No i przechodzimy do tych Q&A'ów, Maćku. Gotowy? Oczywiście. Dobra. Zaczynamy od tematu naszego bateryjnego auta elektrycznego BZ4X. Pamiętacie, już o tym mówiliśmy w poprzednich Q&A'ach, w jednych z poprzednich Q&A'ów. Auto pojawiło się na rynku, po czym musiało zostać na chwilę przytrzymane na poziomie naszej centrali ze względu na to, że ponoć odkręcały się śruby mocujące koła. Ponoć, nie bez powodu mówię, bo Maciek zna szczegóły. To co to się działo, ile tych aut było, co to ponoć się tam śruby odkręcały? Właśnie, więc tak, po pierwsze porozmawiajmy o faktach. Tak, samochody zostały zatrzymane w składach celnych, nawet nasze samochody nie zostały wysłane do dealerów ani do klientów. Pod koniec czerwca dostaliśmy taką informację, żeby wszystkie samochody zatrzymać w składzie celnym. Dlaczego? W dosłownie 3 przypadkach na świecie, to były 2 na Tajwanie, 1 w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się ta sytuacja, że zluzowały się śruby kół, a więc sytuacja bardzo, bardzo, bardzo poważna. W związku z tym w takiej sytuacji Toyota podchodzi bardzo drastycznie do swoich samochodów, a więc natychmiast wstrzymuje wszelkie wydawanie samochodów. W Stanach nawet kilka samochodów, może kilkadziesiąt było sprzedanych, natychmiast zostały odkupione i rozpoczął się proces sprawdzania, co się wydarzyło, dlaczego śruby się zluzowały w tamtych samochodach. No i tak, teoretycznie sprawa dosyć prosta. Śruba się luzuje, dokręcić mocniej, po robocie. Natomiast tutaj zajęło to 3 miesiące, z małym ogonkiem nawet. Dlaczego aż tak długo? Po pierwsze, starano się uzyskać warunki, w których te śruby luzują się w samochodzie, co nie było łatwo, bo to było, jak mówię, dosłownie w 3 egzemplarzach takie sytuacje miało miejsce, więc nie było łatwo uzyskać te warunki. Dopiero w momencie, kiedy udało się wywołać wreszcie, tak, a trwało to naprawdę długo, taką sytuację, zaczęto pracować nad rozwiązaniem. Rozwiązanie, które po wprowadzeniu, oczywiście też trzeba przetestować, tylko dużo dłużej niż do tej pory, na wszelkie możliwe warunki hamowania, przyspieszania, temperatura, ciśnienia. Właśnie, że tam było non-stop przyspieszane, hamowane, żeby tak, pojawiały się różne obciążenia na tych śrubach. Coś, co normalnie też się oczywiście robi, natomiast to było dużo jeszcze bardziej, dłużej, intensywniej. Na czym polega rozwiązanie może tego problemu? Ja mam tutaj Maciek jest makietkę. przygotowany do zajść dzisiaj. Tak, śruba. Rozwiązanie polegało na wymianie śruby. To jest śruba, która była stosowana w BZ4X, zresztą jak w każdym innym samochodzie. Natomiast ja może przytrzymam jedną, a ty... Ja tu postawię, żeby było widać różnicę. Zastąpiono ją nową śrubą z podkładką. Tak? To jest śruba, która spowodowała, że więcej momentu, do którym dokręcamy koło, zostało przekazane na gwint. Ona jest nieco dłuższa, ona jest z podkładką i całe rozwiązanie. Rzecz na pozór banalnie prosta, natomiast na tyle poważna, że zajęło to aż 3 miesiące. To, co istotne, o ile dobrze pamiętam, to był 6 października, kiedy samochody zostały zwolnione, a więc już od tego dnia na całym świecie auta zostały wysyłane do dealerów, a także do klientów, którzy te auta zamówili, oczywiście z nowymi śrubami. Ważna sprawa. W instrukcji użytkownika samochodu BZ4X, nie wiem, jak często tyczy też instrukcji do samochodu, w każdym razie tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że producent absolutnie zabrania stosowania innych śrub. W związku z tym, Roberto, jeżeli byś chciał zastąpić w swoim BZ4X-ie jakimiś takimi fajnymi, migającymi diodami, śruby z diodami, nie rób tego, tylko taka śruba. Jasne. Tylko taka śruba, tylko odpowiedni moment i to gwarantuje. Zresztą problem prawdopodobnie znika raz na zawsze, dlatego że auta, które zostały wstrzymane, dostają w tej chwili takie pakiety tych poprawionych śrub, a wszystkie z nowej produkcji będą po prostu miały tylko i wyłącznie takie śruby. Warto podkreślić, że w Europie żaden samochód nie został wydany klientowi. Z tymi innymi śrubami, nowe już wszystkie samochody, które trafiają do klientów, mają zmodyfikowane śruby. Ja w tej chwili bardzo intensywnie testuję ten samochód.
sprawdzając. Oczywiście nic się nie dzieje, także wszystko powinno być tak, Temat jak trzeba. wygląda praktycznie na zamknięty. Jeszcze się tylko odniosę, bo pojawiały się w całej serii pytań dotyczących tego problemu. Pojawiało się na przykład takie hasło: czemu promujecie auto, które utraciło homologację drogową z racji możliwości odpadających kół? No nie utraciło homologacji. Tak, homologacji nie utraciło, natomiast od teraz samochód już naprawdę zaczynamy promować i sprzedawać, wydawać klientom. No i pojawia się pytanie, czy można zamówić BZ4X-a? Można. Można, oczywiście, że można. Zapraszamy do salonów. Tak jest, no to lecimy dalej. Pamiętacie Priusa Plusa, takie trzyrzędowe, 7-osobowe auto hybrydowe na bazie Priusa oryginalnego. Pytanie dotyczy Priusa Plusa 2017 rok. Która to generacja napędu w tym aucie i po czym rozróżnić generację napędu 1.8 Hybrid, bo wszystkie mają praktycznie te same pojemności. Niezależnie od generacji mamy praktycznie od generacji numer 3 1.8. Już powiedziałeś, czym rozróżnić, że to generacja trzecia. Tak, Prius Plus. A więc taki minivan był produkowany tylko z jedną generacją hybrydy, to jest trzecią generacją tego napędu. Natomiast warto podkreślić, że on był nieco inny od napędu typowego Priusa. Z tej samej generacji. Z tej samej generacji. Też napęd hybrydowy trzeciej generacji, różnica była w baterii. O ile w zwykłym Priusie bateria mieści się pod tylnymi siedzeniami, jak w każdej naszej hybrydzie, natomiast Prius Plus, jak sam powiedziałeś, był trzyrzędowy, 7-osobowy i tam w miejscu baterii były dodatkowe siedzenia. Tak. W związku z tym bateria powędrowała do podłokietnika, tak? W związku z tym bateria musiała być mniejsza, a żeby miała takie same parametry, będąc mniejszą, jest to bateria nieco innego typu, jest to bateria litowo-jonowa, podczas kiedy w Priusie, tak jak w zwykłym Priusie, jak w każdej trzeciej generacji tego napędu, jest bateria typu wodorkowo-niklowa. Niklowa. Ale wracając jeszcze do tego Priusa Plusa, jest jeszcze pytanie, dlaczego Toyota zrezygnowała z tego modelu i czy kiedykolwiek doczekamy się takich wersji 7-osobowych w Europie, jak mają w Stanach czy w Japonii, czy to Estimę, czy Alfarda, czy też te duże pozostałe wielkie vany toyotowe, amerykańskie. Tak, często spotykam się z tym pytaniem. Najpierw pomówmy o faktach. Samochody typu MPV, sprzedaż w Polsce. Ostatni miesiąc, wrzesień. W Polsce sprzedano około 350 samochodów wszystkich segmentów MPV, tak, co stanowiło mniej więcej 1% sprzedaży. A jeszcze warto dodać, że ponad połowa z tych 350 to była Dacia. Natomiast ten segment po prostu zanika w Europie i to wynika z tego, że klienci mniej chętnie go kupują. Dlaczego? Dlaczego nie wybierają MPV-a, a co wybierają w to miejsce? No oczywiście, wybierają SUV-y. To jest trend, który tak naprawdę nie w Europie się pojawił. W każdym razie w Europie, w Polsce w tej chwili ponad połowa samochodów sprzedanych w ubiegłym miesiącu to są samochody z nadwoziem typu SUV, wszelkiego rodzaju crossovery. Więc to są samochody, które w tej chwili bardzo chętnie wybierają klienci. Tutaj ktoś wspomniał o Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie jest dostępny ani Alphard, ani Estima. To są samochody z rynku japońskiego. Estima, czyli dawna Previa w Stanach Zjednoczonych, to zresztą u nas kiedyś też w Europie to była Previa. Auto nie było w tej generacji, ostatniej generacji dostępne w Stanach Zjednoczonych. Tam została tylko Sienna. Też przepiękny van swoją drogą. Doskonałe auto, natomiast tam też rynek się zmienia. Tak? Jeszcze kiedyś Stany Zjednoczone to były ogromne sedany, kombi. W tej chwili w ofercie Toyota nie ma żadnego auta typu kombi, zresztą nie tylko Toyota, sedany, została już ostatnia Camry plus jeszcze ewentualnie Corolla, natomiast stopniowo producenci w Stanach Zjednoczonych też rezygnują z tych nadwozi. No rynek się zmienia, tak? Wymagania klientów się zmieniają. No i cóż, w związku z tym odpowiedź brzmi, czy pojawi się Prius z nadwoziu MPV, czy inne tego typu? Niestety nie. Raczej oczekujemy crossoverów albo vanów. To pozostańmy, Maćku, przy tej światowej tematyce. Proszę bardzo, tym razem odniesienie do najnowszej generacji Toyoty Crown, czyli tej japońskiej. Czy macie panowie wpływ na designerów z Toyoty, jeśli chodzi o wnętrze, czy mogłoby wyglądać tak jak w modelu Crown, bo tam jest totalnie piękne, że mamy wpływ? Znaczy zacznę od tego, o modelu Crown mówiliśmy już na jednym z poprzednich spotkań. Piękny, duży sedan, w zasadzie to liftback nawet. Nowe auto, które pojawi się na świecie w 2023 roku, tak? I ono, bo to była akurat uwaga na temat wnętrza, to wnętrze tak naprawdę ono nie jest jakoś tak bardzo inne jak wnętrze najnowszych modeli Toyoty, które ja już znam, Państwo jeszcze nie. Tak, to jest, może skracając sprawę,
To jest kierunek, w którym wnętrza Toyoty podążą. Zresztą nie tylko, bo to jest wielkie luksusowe auto, w związku z tym ono bardzo przypomina Lexusa, one już tak wyglądają. Duże ekrany, ładne, Właśnie. nowoczesne linie. Tak, taka Tego jest się przyszłość. trzeba spodziewać w przyszłości. Dużych ekranów, wyświetlaczy przezielnych na szybie, dobrej jakości materiałów i walki z wnętrzem, tak żeby wygospodarować jak najwięcej przestrzeni dla jadących. Dokładnie tak. Idziemy dalej. Co Toyota robi w sprawie szybkiego rozładowywania się akumulatora pomocniczego w hybrydzie, czyli tego 12V klasycznego, w przypadku nieużywania samochodu? Mówiliśmy o tym już kiedyś. U mnie, tu cytat, po 2 tygodniach niejeżdżenia praktycznie nowego samochodu, akumulator padł, było słowo zdechł, ale zmieniłem, i była konieczność wezwania serwisu. No mówiliśmy o tym już swego czasu. Więc powtórzmy, sprawa dotyczyła zwłaszcza 2 modeli, to był CHR i Corolla. One już zostały zmienione tam, zmienione akumulatory już od roku 2022. Natomiast tam głównym problemem pojawiały się, mieliśmy alarm z GPS-em, który pracuje cały czas. Tak, on zużywał baterię. Od nowego roku zostały zastosowane mocniejsze baterie po prostu. I już problem rozwiązany. Jasne. Kolejne pytanie dotyczące akurat fajnej rzeczy w naszej ofercie, świeżej. Dzień dobry, czy w najbliższym czasie można spodziewać się wprowadzenia w Polsce gwarancji Toyota Relax? No to już się odbyło właśnie. To już się odbyło i to odbyło się stosunkowo niedawno. Może powiedzmy, na czym polega gwarancja Relax. Normalnie auto objęte jest gwarancją producenta do 3 lat, natomiast gwarancja Relax to jest ta gwarancja, która obejmuje powyżej 3 lat. Tak. Powyżej 3 lat, nawet do 10 i 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Natomiast to, co jest ważne, taka gwarancja jest odnawiana co roku podczas przeglądu. Tak? Jedziemy do stacji Toyoty, robimy przegląd, gwarancja przedłużona jest na kolejny rok. Aż do 10 lat i to jest już teraz w zasadzie, już teraz możecie Państwo udać się do dealera swoim samochodem 3-letnim, 4-letnim i uzyskać gwarancję na kolejny rok, aż do 10 lat. To jeszcze dodam od siebie, bo sprawdzałem to w praktyce z kolegami z mediów akurat. Oczywiście przy przeglądzie, jeżeli decydujemy się na program gwarancyjny Relax, to ten przegląd nas ciutkę więcej będzie kosztował niż taki standardowy przegląd. I co więcej, to jest ważna informacja, gwarancja Relax nie jest przedłużeniem obowiązującej do tej pory 3-letniej gwarancji. Ona jest kontynuacją generalnie ochrony gwarancyjnej, ale na nieco zmienionych, też bardzo fajnych warunkach z dużymi rozszerzeniami. Także to nie jest jakiś tam pomysł na 2-3 elementy, to jest nadal gwarancja, która obejmuje wiele elementów samochodu. Czyli mamy wybór 2 rodzajów przeglądu, przegląd Dokładnie. Relax i klasyczny. Tak. On jest trochę bardziej rozszerzony, ten Relax obejmuje więcej punktów, stąd też musi trochę więcej kosztować, natomiast gwarancja do 10 lat. I to jest bardzo fajny pomysł. Myślę, że śmiem twierdzić, że jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy taką gwarancję... Jedynymi, Roberto. To już Maciek, ja już tak nie chciałem. Nie chciałem tematu podkreślać. Lecimy dalej. Czekam na odbiór Corolli Cross. Czy będą te auta w ustalonym terminie? Ja rozumiem pytanie, bo w tej chwili na całym rynku w wielu firmach są problemy z dostarczeniem na czas obiecanych samochodów. U nas też sytuacja różnie wygląda w zależności od modelu, ale Corolla Cross akurat to jest dobry przykład. Tak, Corolla Cross wygląda bardzo dobrze. Aczkolwiek, no wiesz, to coś, co wygląda na dziś dobrze, za miesiąc może wyglądać inaczej. Wiemy. Natomiast tak, z Corollą Cross jest z produkcją samochodu nie ma problemów. Tak naprawdę nawet dziś, gdybyś udał się do salonu Toyota, chciał zarezerwować auta z produkcji listopadowej, można jeszcze zamawiać. One przyjadą, w tym auto produkowane w Japonii, w związku z tym do końca roku powinno przyjechać, ewentualnie początek stycznia do Polski. Można takie auto zamawiać. O żadnych opóźnieniach nas nie informują. Póki co nie wiemy, samochody testowe przyjeżdżają o czasie. Tak, przyjeżdżają o czasie. Ostatnio, nie wiem, czy o tym mówi, czy nie, zawsze różni poddostawcy miewają różne problemy, natomiast mam nadzieję, że one miną Corollę Cross. Pędzimy dalej. Czy da się na zegary, na wyświetlacz, rozumiem, między zegarami tu przed kierowcą, puścić nawigację z CarPlay albo Android Auto? Odpowiadamy,
nie da się. Co więcej, ja pozwoliłem sobie wykonać troszkę takie małe śledztwo, pozwoliłem po kolegach, którzy jeżdżą innymi markami, bieżącymi produkcjami tych samochodów i oni mi twierdzą, że w tym mainstreamie, czyli w markach, które są konkurentami bezpośrednimi Toyoty w tej grupie aut, też się tego nie da zrobić. Czyli nie czujemy się jakoś tam specjalnie winni, ale no tak ta technologia jest wykonana. Musimy ją Natomiast zaakceptować. nowego typu nawigacje, które są stosowane w nowych autach, Corolla Cross jest takim przykładem Chociażby, na przykład, tam oczywiście można wyświetlać na zegarach centralnych. Warto pamiętać o tym, że ta nawigacja to już nie jest ta, która była w dawnych czasach. Ona znajduje się w chmurze, ona jest cały czas aktualizowana, to jest bardzo dobra nawigacja. Ma porównywana z wszelkie tą. te cechy nawigacji Tak. googlowej, które do tej pory pozwalały, tak zachęcały wręcz do korzystania. Więc tu, jeżeli nie mamy i Maćku, to jest też, rozumiem, że te nawigacje teraz otrzymujemy razem z systemem, tak? Dokładnie tak. To jest ważne, bo kiedyś trzeba było sobie dokupić nawigację. A w tej chwili mamy nowy system w aucie, to mamy tę nawigację. 4 lata bez kosztów własnych, komunikacja z chmurą, prawda? Dokładnie tak. Poprzez kartę SIM Dokładnie tak. dołączoną do samochodu. Okej, kolejne pytanie. Jak zabezpieczyć Toyotę przed kradzieżą? No temat ciągle ważny w Polsce. No tak, temat ważny. Ja może powiem inaczej, jak my zabezpieczamy Toyotę przed kradzieżą, bo bardzo wiele rzeczy jest robionych. Więc po pierwsze, każdy samochód nowy Toyoty jest zabezpieczany już u nas w składzie celnym, jest znakowany po pierwsze, tak? Głównie kradnie się samochody na części zamienne. Samochody są znakowane, kodowane, w związku z tym bardzo łatwo rozpoznać części kradzione później na rynku. W ogóle to zarekomendowała nam policja, w związku z tym stosujemy w standardzie do każdego samochodu od początku roku 2022. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszystkie samochody Toyoty, które są wyposażone w felgi aluminiowe, z powodów Znowu wiadomych śruby. stosujemy śruby zabezpieczające w standardzie. Tak? Tam kupując samochód, nawet Aygo z felgami aluminiowymi, felgi są zabezpieczone śrubami. Dodatkowo u nas w ofercie są alarmy w bardzo specjalnej cenie, czyli alarm dobrej jakości, który kosztuje na rynku około 2000 zł. U nas jest specjalna promocyjna cena 300 zł po to, żeby każdy ten alarm sobie montował. I to tyle ze standardowych rzeczy, które my oferujemy, więc już ponad oczywiście fabryczne zabezpieczenia, które no wiadomo też są. Czy dodatkowo warto rzeczy klasyczne, mechaniczne blokady? Jest moim zdaniem mechanicznie, jak ktoś tylko ma ochotę zdejmować, zakładać w każdym siadaniu, wysiadaniu, jak najbardziej tak, bo to widać i to odstrasza na pierwszy rzut oka. Zawsze lepiej. Odradzamy majstrowanie w tej chwili domorosłe przy instalacjach elektrycznych. To są bardzo skomplikowane mechanizmy. Mamy bogaty infotainment w tych nowych systemach. Można, chcąc zrobić dobrze, napsuć sobie niepotrzebnie w samochodzie, w tych kablach i potem szukać tygodniami czy miesiącami przyczyn. A no właśnie, a jeszcze mówiąc o tych systemach elektrycznych, które są w tej chwili w samochodach, dużym problemem zawsze są kluczyki keyless entry, tak zwane, tak? Czyli system bezkluczykowego otwierania drzwi. W najnowszych samochodach naszych kluczyk wysyła sygnał wtedy, kiedy się poruszamy. Kiedy leży, nie wysyła sygnału, tak? Czyli to, co kiedyś było takim bardzo dużym problemem, że można było zeskanować sygnał kluczyka przez ścianę domu nawet, w tej chwili jest to zdecydowanie utrudnione. Nie trzeba trzymać w garnku metalowym albo innym metalowym pomieszczeniu, pojemniku. Boksiku. Tak. Boksiku, tak. Kluczyk nie wysyła sygnału. Pędzimy dalej. Czy Camry obecną obejmą także jakieś zmiany na 2023 rok? Chodzi tu głównie w pytaniu widzę o infotainment. Więc tak, Camry miała zmiany rok temu, wtedy miała facelifting, zmieniony został też infotainment. Na rok 2023 nie są planowane zmiany. No i tyle, co możemy więcej powiedzieć. Czy Toyota pracuje nad swoją technologią świateł matrycowych, mogących wycinać wiązkę światła? Czy wiadomo coś, kiedy będzie taka technologia dostępna w samochodach Toyoty? Znaczy ta technologia bywa, może tak powiem, dostępna w samochodach Toyoty, bo nie w każdym modelu. Generalnie to jest dość drogie rozwiązanie, po pierwsze, tak? Ono było stosowane, bodajże Prius plug-in był pierwszym takim samochodem, w którym... Miał takie światło. Tak, tego typu światła. Corolla aktualnej generacji też w topowej wersji opcjonalne były lampy matrycowe. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest dość drogie rozwiązanie i niestosowane w autach Toyoty, jeżeli już to Lexus. Czy to się zmieni w przyszłości? Pewnie tak, bo tak jak ta technologia będzie tańsza, wtedy pewnie będzie stosowana w autach.
tylko opcjonalnie w topowych wersjach Corolli. Prius w zasadzie już plugin został, kończy się jego produkcja, nowej generacji Prius oczywiście też w topowej wersji będzie to miał w wyposażeniu opcjonalnym. Okej, uwaga, pytanie. Pobudka w Toyocie, kiedy będą nowe modele elektryczne? Czyli te ponad BZ4X. Tak, a to chyba za każdym razem o tym mówimy. Tak, Więc już kiedyś o tym wspominaliśmy. BZ4X, BZ3X, BZ2X, BZ1X będą. Przypomnijmy, że od roku 1935 w Europie tylko takie samochody będą mogły być sprzedawane, więc Toyota musi je wprowadzić jak najszybciej i stopniowo będą pojawiały się samochody nowej generacji, dodatkowo pluginy. A ja tylko nowej dodam, generacji. że od 2025 roku rosną nam mocno znowu kolejne poziomy norm emisyjnych. No i to już możecie sobie dalej wytłumaczyć, kiedy tych samochodów w większej liczbie czy w większej ofercie można się w Europie spodziewać. Pędzimy dalej. Ja dzisiaj ciągle pędzę. Panowie, kiedy będzie dostępna Corolla Cross w pakiecie GR Sport? To pytanie w ogóle kiedyś było, pamiętam w Q&A'ach, czy w ogóle będzie taki pakiet. Wtedy sygnalizowaliśmy, że pewnie będzie, no teraz idziemy krok dalej. Tak, będzie. To bardzo się cieszę, że klienci o to pytają, bo ja też lubię samochody w wersji GR Sport, muszę przyznać. Wyglądają dużo ładniej, dużo bardziej atrakcyjnie. Więc Corolla Cross będzie dostępna z tym pakietem, z czarnym dachem, którego w tej chwili nie ma. Rok 23, drugi kwartał mniej więcej, druga połowa roku. Około połowy, produkcja czerwcowa, lipcowa, wtedy to powinno się pojawić. I pytanie dotyczące też Corolli Cross. Sugerował jeden z dziennikarzy podczas testów, że jest słabo wygłuszone wnętrze. Czy Toyota planuje lepiej wygłuszyć komorę silnika? Ciekawe, który to z dziennikarzy? Znamy? Dotrzemy? Mój imiennik chyba. Uporządkujemy. Nie. Natomiast tak na poważnie Znaczy tak. rzeczywiście znamy ten temat, znamy ten problem. Oczywiście. Znaczy tak, znamy Maćka, tak, też rozmawialiśmy na ten temat. Corolla Cross. W ogóle może warto powiedzieć jeszcze o jednej kwestii ważnej przy tej okazji. Corolla Cross, pamiętajmy o tym, że to jest produkt globalny. Globalny, może nawet źle się wyraziłem, on pierwotnie miał być kierowany tylko na rynki azjatyckie i amerykańskie. Dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest ważne? No bo klienci czy w Azji, czy w Stanach Zjednoczonych zupełnie inaczej podchodzą do samochodów, w ogóle do Toyoty. Toyota ma zupełnie inne też postrzeganie, pozycjonowanie. W związku z tym i produkty też są inne. Inne materiały są stosowane, także inne elementy wygłuszenia. Kolorystyka jest nieco inna w środku. Nieco inna. Tak. W związku z tym Corolla Cross jest inna niż na przykład CHR, który został zbudowany specjalnie dla Europy i on spełnia wszelakie standardy klientów europejskich. W związku z tym, znaczy tak, warto udać się, przejechać się Corollą Cross, przejechać się CHR-em, porównać, ocenić, czy to jest, będzie dla Państwa jakiś problem, czy nie. Jest różnica na korzyść CHR-a, o tak to powiem. A ja tylko dodam od siebie, że Maciek jako taki solidny gospodarz tego domu w Polsce, jak ostatnio miał okazję gościć tutaj z wizytą techniczną szefa tego projektu, inżyniera szefa, tak zwany chief engineer, pana Japończyka od modelu Corolla Cross, to miał z nim specjalną rozmowę. Wiem, że ten temat też był sygnalizowany, żeby posprawdzać, zobaczyć, jaka jest prawda. No skoro już o tym powiedziałeś, tak, Polska była jedynym krajem, który odwiedził w Europie, jedynym krajem i mieliśmy okazję spędzić wspólnie 2 dni. Wierzcie mi Państwo, sporo rzeczy zawsze sygnalizujemy, mamy to szczęście, tą możliwość bezpośredniego kontaktu z inżynierami, którzy tworzą samochód i mam nadzieję, wierzę, że wiele zmian będzie wprowadzonych w następnych miesiącach produkcji, czy to będzie w ramach tak zwanego running change, czy nowej generacji tego. Czy faceliftingu, bo pewnie będzie jakiś facelifting za dłuższy Nie mogę, okres natomiast czasu. tak, ja bym sobie życzył, żeby ten samochód był tak dobry jak CHR. Tak, a ja znowu dodam od siebie, że widząc jak duży jest ten samochód, jak duże są oczekiwania na rynku wobec tego samochodu, bo mnóstwo osób się nas o to auto pyta, wiedząc, że to nie jest malutki samochodzik miejski, tylko konkretne, rodzinne, przestronne, duże, na dużej platformie zbudowane auto, to ja prywatnie, widziałem tu już wiele modeli wprowadzanych na rynek, uważam, że
Ja się cieszę, że akurat tutaj dyskutujemy o tym, czy jest głośno, czy cicho w środku, a nie o tym, czy się dobrze jeździ, czy źle, bo raczej się tym autem dobrze jeździ. Znaczy jeździ się doskonale, no jeździmy też od dłuższego czasu, mamy Corollę Cross w różnych wersjach, testujemy ją u nas, to jest świetny samochód, bardzo mało pali, jest bardzo szybki, jest bardzo przestronny, bardzo fajne auto generalnie. Na dobrej platformie tak, zbudowane. także ja się cieszę, że Corolla Cross jest i myślę, że to jest bardzo dobra propozycja dla tych, którzy oczekiwali trochę więcej przestrzeni niż w klasycznej Corolli kombi. O, kolejne pytanie. Czy w Corolli Cross musi tak ohydnie zwisać wydech pod podwoziem tego auta? Nie wiem, czy ohydnie, ale rzeczywiście trochę tam tak dziwnie ten wydech wygląda. Tu nawiązujesz do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, tak? O tym, że samochód jest niezupełnie kierowany na nasz rynek i to jest jeden z przykładów, tak. W Stanach Zjednoczonych czy w Tajlandii przysłowiowej nikt normalnie na takie rzeczy nie zwraca uwagi. W Europie jesteśmy dużo bardziej wyczuleni, tak, to prawda. Ten problem został zaadresowany do głównego inżyniera, którego miałem okazję gościć tutaj w Polsce, w związku z tym mam Został nadzieję, wymaglowany ten pan biedny inżynier zostanie to Japończyk. poprawione jak najszybciej. Na razie to jest wersja produkcyjna, tak będzie wyglądał ten samochód. No i od razu pytanie, gdzie ja mam takie różne spojrzenie na to. Pytanie dotyczące, czy musi być to wnętrze takie smutne. Ono nie jest smutne. Tam mamy najnowszą technologię, mamy najnowsze zegary cyfrowe przed kierowcą, mamy duży ekran centralny z najnowszym systemem multimedialnym. A dlaczego smutne? Znaczy, bo Pewnie o wnętrze- kolorystykę chodziło, to tak jest- się domyślam. Znaczy wnętrze jest takie jak w zwykłej Corolli, więc nie wiem dlaczego smutne. Znaczy tak, wersja z jasną tapicerką nie jest dostępna w tym aucie. Może o to chodzi, nie wiem. To jest faktycznie tylko czarna. Natomiast jak mówię, no ona jest... Sam jeżeli kształt chodzi o jest kształt, taki sam jeżeli jak w chodzi Corolli o hatchback kolorystykę, to chociażby. jest tak jak w Corolli. Tej, którą mamy w Europie. Materiały mogą być nieco inne, bo tak jak zawsze to podkreślam, Corolla jest autem, który był przygotowany również z uwzględnieniem wymogów klientów europejskich. Corolla Cross to auto Głównie amerykańskie, amerykańsko-azjatyckie. Tak. I ostatnie pytanie z serii pytań na dzisiejsze czasy. No. Mnóstwo anulowań i pytanie, co dalej? Zwłaszcza to jest kilka takich pytań pojawiających się, więc nie będę konkretnie jednego cytował, natomiast tematyka dotyczy głównie rodziny Corolli. To tej nie Corolli Cross, tylko Corolli klasycznej, hatchback, kombi i sedan. Nawet głównie Corolli kombi. Tak. Tak, sporo pytań się pojawia na ten temat. Generalnie przy Corolli pojawiły się dwa problemy. Tak? Pierwszy to jest taki, że faktycznie produkcja w pewnych okresach została zmniejszona. I my też zostaliśmy jako jeden z większych sprzedawców w Europie Corolli, też zostaliśmy tym dotknięci. Na czym polega problem? Nasi poddostawcy w Chinach, wiadomo, w Chinach bardzo wciąż surowo podchodzi się do problemu COVID-u. Jeżeli zaistnieje takie przypadki w fabryce, natychmiast jest zamykana. No i my niestety doświadczyliśmy tego w kilku przypadkach i to głównie dotknęło Corolli na nieszczęście. I mówimy tutaj o elementach typu akumulatory chociażby, prawda? To były różne elementy, bo to byli Bo różni broń Boże nie dostawcy w produkujemy różnym tego auta w okresie. Chinach, żeby tak nie wyniknęło wrażenie. Nie, natomiast to są podzespoły, które oczywiście są do tych samochodów tam produkowane. I produkcja Corolli była mniejsza niż zakładaliśmy wstępnie. Drugie nieszczęście w Corolli polega na tym, że produkcja aktualnej generacji kończy się w grudniu. Od stycznia będzie wersja po zmianach, tak? Czyli jeżeli w normalnej sytuacji, gdyby to był, dajmy na to, model CHR i miałby tego typu problem z dostępnością jakichś komponentów, przesunęlibyśmy to o 1 miesiąc, tak? O 1 miesiąc, o 2. Tutaj nie dało się to już tego przesunąć, ponieważ fabryka nie produkuje więcej. Tu się pojawił temat anulacji. Tak, i tu się pojawił w związku z tym temat anulacji, za co mogę tylko serdecznie przeprosić. Takie sytuacje się zdarzają. Mam nadzieję, że w to miejsce możecie Państwo zamówić Corollę po zmianach. Tam jest też nowa generacja hybrydy, wiele innych, nowe infotainment, Zmian, nowe tak. wyświetlacze, bardzo sporo zmian. Fajniejsze lampy i tak dalej. Tak, to już taki natomiast design. też warto powiedzieć, że to auto będzie nieco droższe od aktualnej generacji, więc stąd pewnie ten problem. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo przepraszam jeszcze raz. Taka sytuacja się zdarzyła, zdarza się też, generalnie na rynku jest to spory problem i bardzo mi przykro, że nie byliśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości samochodu Corolla. I tak wygląda zatroskany menadżer. Naprawdę na twarzy Maćka się rysuje
zafrasowanie tym tematem. Jest to problem, bo do tej pory takie sytuacje nam się nie zdarzały, więc jest to tym bardziej przykre. Także kończymy dzisiejsze Q&A. Mam nadzieję, że jak zwykle zasilicie nas kolejnymi pytaniami do kolejnej sesji, a my z Maćkiem, jak widzicie, podejdziemy do tematów i tych fajnych, i tych śmiesznych, i tych poważnych, i tych trudnych, tak jak ten przed chwilą o koronach. Bo my się ani marki, ani problemów nie wstydzimy. Problemy to jest życie, po prostu życie generuje problemy. No tu akurat jakieś tam problemy nas dotknęły, ale generalnie mamy się dobrze, firma będzie funkcjonowała, modele są na rynku i będą u dealerów dostępne. Zapraszamy już na połowę listopada i na premierę w naszych salonach oficjalną, fizyczną już Corolli Cross. A no właśnie, i wtedy można zapraszamy do sobie- testów, tak, można do się testów przejechać. 5. generacji hybrydy i wtedy będziecie mieli Państwo własną opinię, może inną niż ten dziennikarz, o którym mówiliśmy. Także warto sprawdzać, warto testować. My będziemy mieli kolejne fajne modele w kolejnych miesiącach. Ja się przyznam, że z Maćkiem wybieramy się jak zwykle na przełomie listopada i grudnia na Kenshiki do Brukseli. Kenshiki, dziwna nazwa, ale to chodzi tak naprawdę o wielki korporacyjny event, tudzież spotkanie dla całej Europy, gdzie dla wybranych mediów będzie nasza centrala odsłaniała modele, które zagoszczą w salonach Toyoty w 2023 i 2024 roku. I wtedy będziemy więcej opowiadać. I będziemy pewnie. wtedy mnóstwo, ja będę zafascynowany pewnie i zapalony do tego. Maciek myślę, że nie mniej, bo on jest też fanatykiem wszelkich nowych rozwiązań i nowych technologii. Będziemy sobie o tym opowiadać. Coś tam może nam się uda nagrać na miejscu, żeby wam potem przemycić tutaj w materiałach i pokazać, no będzie się działo. Póki co żegnamy, do zobaczenia.